Jedni lubią bez, inni na plecach, a jeszcze inni z boku. Nie wiesz, o czym mowa? O konfiguracji bocznej zwanej side mount. Jest to technika nurkowania, w której butlę przycina się symetrycznie po obu stronach ciała w dwóch miejscach. Do pasa na biodrach i do pętli na klatce piersiowej. O wadach i zaletach tego systemu opowie Tomasz Michura, zwany Michurem. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Michur. Cześć, witam serdecznie. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? W moim drugim domu, czyli na koparkach. Czyli na koparkach. Wszyscy się śmieją, że powinienem sobie wykupić gdzieś tam już, wiesz, jakiś apartament, żeby mieć... Ale pod wodą. Może być pod wodą. Generalnie to na to samo wychodzi, bo siedzimy i tak cały dzień. No właśnie. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o konfiguracji bocznej, czyli tak naprawdę side mountie. To zacznijmy od tego, co to jest ten side mount, tak żeby wyjaśnić osobom, które zaczęły nurkować albo jeszcze nie nurkują. No generalnie trzeba wiedzieć, że side mount, jak sama nazwa wskazuje, to jest mount, czyli montowanie butli na side, czyli na boku. I zamiast posiadania systemu backmountowego, czyli na przykład jednobutlowego, jednej butli gdzieś tam na plecykach, można z powodzeniem mieć tą butlę, czy dwie butle na boku ciała. Bardzo dużo osób przychodzi do mnie na kursy, takich, które są już doświadczone w nurkowaniu, powiedzmy, czy technicznym, czy aspirują do tego, żeby być nurkami technicznymi i nurkują w twinach, gdzie mamy manifold, czyli zawór rozdzielający nam prawą butlę i lewą. Tutaj tak naprawdę mamy do czynienia w tym podstawowym side mountie, czyli dwubutlowym, z dwoma butlami, które są dwoma systemami niezależnymi. Czyli odchodzi nam zawór rozdzielający, natomiast musimy pamiętać o tym, że w takim razie odpowiednio trzeba tym gazem zarządzać. To są dwie butle różne, więc musimy sprawdzać ilość gazów w butli prawej, jak i ilość gazów w butli lewej. I tutaj nie ma czegoś takiego jak automat podstawowy i automat zapasowy, tylko obydwie butle traktujemy równoważnie. Czyli to jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż takie standardowe plecowe nurkowanie, tak? Nie powiedziałbym, że jest bardziej skomplikowane, natomiast zdecydowanie ma swoje zalety. Mam nadzieję, że za chwilę sobie o tych zaletach pogadamy, jak i ma swoje wady, bo nie ma systemu idealnego. Ja bym też chciał, jeżeli będzie można, nie będzie jakaś super reklama samego systemu, ale też powiedzieć troszkę o wadach, bo nie ukrywam, że często zdarza się, że ludzie przychodzą na kursy do mnie, czy tam do innych bardzo, bardzo dobrych instruktorów side mountowych u nas w kraju, czy to za granicą, bo mam kontakty też z instruktorami za granicą, no i czują rozczarowanie, zwłaszcza po pierwszym wejściu do wody. Się okazuje, że nie tak miało być. Nie chcę tu przeklinać, ale tylko mogę dać Ci do zrozumienia, że bardzo często spotykam się z takim hasłem: kurde, to nie tak miało być, po cholerę, tam się pojawiają oczywiście inne słowa, mi był ten side mount. Oczywiście pogadamy pewnie o specyfice kursu side mountowego, o tym, jak go prowadzę, jak go prowadzą inni, albo jak powinno się go prowadzić. No i trzeba ten moment takiego rozczarowania zacisnąć zęby i trzeba go przewalczyć. I potem gwarantuję, że jak się opływamy w tym systemie, to nie będziemy chcieli już wracać do backmountu. No powiem Ci szczerze, że spotkałem takich nurków, którzy już zaczęli nurkować side mountowo i nie chcą wracać właśnie do backmountu totalnie. No, nie dziwię się, bo sam do tego należę. I robię wszystko, żeby moi kursanci poszli tą samą drogą. Oczywiście to wcale nie oznacza, że nurkując w side mountie musimy rezygnować z systemu backmountowego. Możemy wykonywać nurkowania w jednym i drugim systemie i wybierać ten system, który akurat w danej sytuacji jest dla nas najbardziej optymalny. No właśnie, jak pierwszy raz usłyszałem o side mountie, to spotkałem instruktora chyba w Piechcinie, który nurkował side mountowo. Poznał mnie, że prowadzę podcast z podwody, tak pogadaliśmy, mówię, widzę, nurkujesz side mountowo, będę o tym nagrywał odcinek. I zadał mi pytanie, a o którym, nie wiem, stylu, czy tam odmianie side mountu, to tego jest więcej? Bo myślałem, że to, wiesz, dwie butle z lewej w prawej i koniec, a tu widzę, że jest troszeczkę więcej tego. To znaczy, wiesz, bardzo popularny też robi się tak zwany toddy style. To kiedyś był system, który pozwalał nam na to, żeby nurkować w side mountie używając uprzęży backmountowej. Teraz to już tak naprawdę jest osobny styl nurkowania. Mieliśmy jednego bardzo, bardzo dobrego specjalistę w tym stylu nurkowania. Niestety zdarzył się wypadek, teraz nie ma i żałuję, dlatego że nawet zapisałem się na warsztaty, przepraszam, na kurs do tego pana, no bo chciałem poznać ten styl trochę lepiej i na pewno zrobię to
u innego instruktora, ponieważ uważam, że instruktor powinien mieć świadomość tego, na czym polegają inne rodzaje nurkowania w sidemouncie. Przecież trzeba też wspomnieć o tym, że obecnie mamy tak bardzo popularne rebreathery sidemountowe, które też wykorzystują atut tej streamline'ności, czyli tego, że jesteśmy pod wodą bardzo opływowi. No i spotyka się systemy, gdzie sam rebreather nie jest, ja tu nie jestem specjalistą, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli popełnię jakiś błąd, ale są takie systemy rebreatherowe, które nie są sidemountowe, ale bailout jest już układany w sidemouncie i nie ukrywam, że tym też się zajmuję, czyli mamy jakiegoś rebreatherowca, który chce, żeby jego butle były ładnie sidemountowo ułożone i też pomagam im to poukładać, żeby byli jeszcze bardziej opływowi. Więc natomiast ja specjalizuję się tak naprawdę w tym klasycznym sidemouncie, bardzo często nazywanym przeze mnie, dlatego że mam olbrzymi szacunek do osoby, która zapoczątkowała, czy promowała ten styl nurkowania, pan Steve Bogarts, mój guru. Okay. Moi kursanci potwierdzą, że pojawia się jego nazwisko na każdym kursie, który bardzo dużo czasu poświęcał na tłumaczenie niektórych aspektów psychologicznych nurkowania w sidemouncie i nie tylko, który był współodpowiedzialnym za wprowadzenie długiego węża do konfiguracji sidemountowej, dlatego że na początku nurkowali sidemountowi tylko z wężami krótkimi na prawej i na lewej butli. No i w pewnym momencie pan Bogarts powiedział, że no nie może tak być w teamach mieszanych, gdzie idzie nurek sidemountowy, idzie nurek backmountowy, który backmountowy jest przyzwyczajony do otrzymywania węża długiego, a tu mamy jakiegoś gościa, który jest na wężu krótkim. No i on to tak naprawdę próbował ustandaryzować. I dlatego mamy też ten styl, który obecnie nazywamy systemem, tak jak powiedziałem wcześniej, ja go tak nazywam, bogartianowym, od Hogartian, Bogartian od Bogartce. No jest to uważam, najlepsze teraz rozwiązanie. Nie będę się oczywiście spierał, to jest moje zdanie. Obecnie na rynku i tym się tak naprawdę zajmuję i w ten sposób przeprowadzam kursy, które oczywiście są realizowane według standardów organizacji, w której uczę. To w takim razie gdzie przydaje się sidemount? Czy w rekreacji, czy to jest bardziej nurkowania techniczne? Bo mówiłeś wcześniej, że jesteś super opływowy, tak? Rozumiem, butli nie mam na plecach, więc jestem fajnie opływowy. To gdzie mi się przyda taki sidemount? Czy już w rekreacji, czy jeszcze nie? To znaczy, to jest bardzo szeroki temat. No. Możemy, ponieważ jesteśmy szczerymi ludźmi, możemy powiedzieć, jak to wyglądało w praktyce. No, w praktyce wyglądało tak, że sidemount narodził się oczywiście w nurkowaniu jaskiniowym, tak? No nie mieścili się w dziurach po prostu. Nie tylko, wiesz, no przenoszenie Twina, który miał tam nawet do 50 kg razem z balastem, gdzieś tam w suchych rejonach jaskini, powodowało dość duży wysiłek, tak? Czasami okazywało się, że przejście 300 metrów takiej suchej jaskini z jedną butlą, a potem i wrócenie się te 300 metrów i przeniesienie jej dalej do momentu, gdzie pojawiał się syfon i trzeba było przepłynąć ten syfon, powodowało to, że bardziej optymalnym było posiadanie 2 rozdzielonych butli. Tak? Oczywiście restrykcje, czyli te ciasne przejścia i możliwość odpięcia butli też były przyczyną tego. Natomiast później, właśnie na początku XXI wieku, wtedy właśnie, kiedy ten mój guru Steve Bogarts zaprezentował razem z H.P. Hartmanem swoją uprząż Razor i pokazał szerokiej publiczności z piękną muzyką w tle na YouTubie, co można robić z sidemountem, no świat oszalał, tak? No i bądźmy szczerzy, nie tylko świat ludzi, którzy się interesowali sidemountem, takich jak ja, bo ja wtedy, jak to zobaczyłem, powiedziałem, ja tak muszę nurkować. To mi się strasznie podoba, bardzo wizualnie mi się to podobało, ale także ludzie, którzy zajmują się biznesowo sidemountem, czyli agencje, tak, czy tam popularne, które powiedziały, no dobra, jak jest taki system, ludzie chcą w tym nurkować, no to stwórzmy program, na wody otwarte również. No i oczywiście producenci sprzętowi, którzy też wyczuli w tym jakiś dla siebie interes. No i trudno się temu dziwić, chwała im za to, dlatego że no, możemy powiedzieć, że teraz ten świat sidemountowy, jeżeli chodzi o agencję, każda agencja szanująca się, może z wyjątkiem jeszcze GUE i GUE, okay? Ale też słyszałem, że są prowadzone rozmowy na temat kursu sidemountowego, bo dotychczas jeżeli dobrze pamiętam, można robić kurs sidemountowy GUE i w GUE dopiero po KEI w dwójce, czy tam jest w ofercie taki kurs po KEI w dwójce. Natomiast większość organizacji ma już taki program w swoim portfolio.
I oczywiście firmy, tu trzeba wspomnieć o naszej rodzimej firmie XDeep, tak, która, trzeba mieć szacunek dla tej firmy, która wprowadziła rewolucyjną tak naprawdę uprząż side-mountową. Firma Hollis i jej słynny model Katana 2, który też jest jakby konkurencyjny do tego przedsięwzięcia polskiej firmy XDeep. No i tam mogę też powiedzieć, że wiem o tym, że inne firmy też pracują nad bardzo dobrymi uprzężami, które w przyszłości też mogą być konkurencją do tych wspomnianych wcześniej dwóch. I po tym właśnie filmie okazało się, że jest zapotrzebowanie na takie kursy side-mountowe. Ja strasznie nie lubię, jak się nazywa side-mountowców. To są ci, co tak się długo przebierają i wchodzą do wody. Nie chciałbym używać. Miałem to pytać. Właśnie tak czytasz i czytałem, że mówię, to była pierwsza rzecz, którą się spotkałem z side-mountem. A to są na nich się non-stop czeka. Tak, na nich się non-stop czeka. I tu chciałbym powiedzieć przypomnieć wszystkim moim kursantom, którzy wiedzą pewnie już teraz, co powiem, a tym, którzy może w przyszłości się do mnie na kurs zapiszą, albo zapiszą się na kurs do innych instruktorów, że naprawdę walczymy z tym, my instruktorzy, z tą taką dość kiepską reputacją, jeżeli chodzi o wchodzenie do wody i wychodzenie w wodzie. No ja mam w swoim programie, który tak naprawdę nie jest jakby rozszerzeniem programu organizacji, kilka innych wejść do wody, które pomagają w wchodzeniu do wody w różnych warunkach. Nie tylko z plaży, tak, jak jest woda, do której możemy wejść bardzo swobodnie i potem mając nóżki z płetwami na bottom, czyli na dnie, ładnie sobie zapinać prawą i lewą butlę, ale możemy to też robić w tych warunkach, które bardziej wymagających, takich jak na przykład łódź, takich jak na przykład rib, czyli łódź gumowa, takich jak na przykład nawet te nasze popularne, ten mój drugi dom, koparki, gdzie nie ma swobodnego wyjścia do wody, tylko trzeba to robić od razu na wodzie głębokiej. No wiesz, side-mount generalnie został też tak wymyślony, żeby pozbyć się tego balastu, z którym się wchodzi do wody, że można butle zostawić w wodzie i potem do nich podpłynąć, czy zbliżyć się do nich i je założyć. Natomiast są takie sytuacje, sam się spotkałem, będąc na łodziach w różnych częściach świata, bo mam taką możliwość, czasami uda mi się złapać jakiś, przepraszam za wyrażenie, kontrakt w państwie, gdzie panowie instruktorzy, czy tam ci, którzy chcą zrealizować jakiś fajny kurs side-mountowy, mnie zapraszają i tam robimy różnego typu nurkowania i spotkałem się z czymś takim, że pan dyrektor łodzi, że tak go ładnie nazwę, powiedział: nie ma takiej opcji, panowie, żebyście mi wchodzili do wody bez butli i bez automatów buzi, no bo są prądy i możemy mieć później problemy, będziemy was szukać po całym morzu przez 1,5 godziny. Więc mam taki fajny sposób opracowany wchodzenia do wody, przynajmniej z jedną butlą już przypiętą, nie do końca oczywiście, ale przypiętą, że w sytuacji, nazwijmy to, awaryjnej, w sytuacji, kiedy tracimy kontakt z łodzią, ciągle jesteśmy w stanie poradzić sobie. Mamy dostęp do gazu, mamy mechaniczny dostęp do BCD i tak dalej, i tak dalej. Wracając do twojego pytania, teraz już je pamiętam, o co chodzi z tym side-mountem, czy można nurkować w wodach otwartych? Jak najbardziej. Zresztą widać to po nurkowistach, Kamil. Byłeś, tak? No, ja ci powiem, wiesz, 10 lat temu to się spotykało jakiegoś side-mountowca, tam tu i ówdzie, gdzieś się jakiś pojawił, niektórzy wzbudzali zainteresowanie. Ja sam pamiętam. Tak, słuchaj, 11 lat temu, jak byłem na łodzi w Egipcie, to gościu nie chciał mnie wpuścić do wody, bo powiedział, że w tym się można utopić. Okay? Bo to jakieś gumy, co to w ogóle jest. No teraz takie sytuacje na pewno się już nie zdarzają, ponieważ ci nurkowie side-mountowi są wszędzie. Z jednej strony to bardzo cieszy, z drugiej strony, no, przykro mi to powiedzieć, proszę, wszyscy słuchający, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale uważam, że oczywiście jest to system, którego się da samemu nauczyć, jak najbardziej, tylko jest to taki worek, ci, którzy już tego próbowali, wiedzą o tym, worek z trikami, które trzeba znać, takie know-how, które trzeba wiedzieć. No i moje popularne powiedzenie na każdym kursie, które delikatny uśmiech wzbudza na twarzach, no, że w side-mouncie naprawdę każdy centymetr się liczy i mówię to z przekonaniem. Wiesz, ustawienie deringa gdzieś tam nie w tym miejscu powodujesz zaburzenie tego systemu, a żeby pływało się wygodnie i bardzo miało się dostęp do zaworów, bo to też znowu kolejna zaleta tego systemu i żeby wszystko współgrało, no to trzeba temu poświęcić trochę czasu. Nie wiem, czy
mogę teraz to powiedzieć, ale ja na przykład nie jestem zwolennikiem i generalnie odmawiam, jak dostaję telefon, zrób mi intro w SideMountie. Ja od razu mówię, przepraszam, nie robię takich rzeczy, ale to nie jest powód typowo finansowy, żeby od razu przyjść do mnie na kurs, tylko żeby zrobić dobre intro, jak sam wiesz, no to trzeba mieć dobrze skonfigurowany sprzęt. Jeżeli mamy jacket, tak, no to co? No jacket zakładamy, 2 klamry podciągamy i wchodzimy do wody i zobaczysz, jak to jest, czy nurkowanie jest dla ciebie. Tutaj, ja po prostu uważam, że zanim wejdę do wody z kursantem, z osobą, która chce nurkować w SideMountie, ja muszę poświęcić przynajmniej 2, 3, 4, czasami nawet 5 godzin na samą konfigurację sprzętu. I to mówię, o całości sprzętu, czyli dobrze skonfigurowana uprząż, dobrze skonfigurowane rozłożenie balastu, dobrze skonfigurowane automaty, dobrze skonfigurowane butle i wyjaśnienie samego wejścia do wody, a później jeszcze jeżeli mamy zarządzać gazem pod wodą, no to ten kursant musi umieć zmieniać te automaty. To tak naprawdę nie intro, a już kurs. No to właśnie i dlatego co ja mam, w takim sytuacji robi nam się z tego kurs, więc dlatego moim zdaniem możemy tylko zrobić źle tym osobom, które chcą coś takiego jak intro sidemountowe, na przykład mówiąc im, dobra, to weź tą moją uprząż i teraz zobaczyć, to ci się podoba, bo jeżeli ona nie jest dobrze dopasowana, to się zrazi człowiek. To się człowiek zrazi i zacznie mówić, nie, to nie jest dla mnie. A tu chodzi o to, żeby ta osoba przynajmniej wchodząc po raz pierwszy do wody, nawet mając pewne, wiadomo, że tam się pojawią potem, Kamil, pewne, różnice z obsługą sprzętu względem tego, co mieliśmy wcześniej. No bo jednak inflator jest w innym miejscu, no bo jednak butle są w innym miejscu, trym się trochę zmienia, ale przynajmniej ta osoba ma dobrze dopasowany sprzęt na samym początku, a potem pracujemy nad całością. Nie zdawałem sobie sprawy, jak mówiłeś o tym, że SideMount faktycznie może mieć problemy, jak jesteś na łodzi, tak? Bo... To wiesz, to jest chyba jedna z wad w takim razie SideMountu. To znaczy inaczej, może osoba mieć problemy, ale nieskromnie powiem, że po moim kursie nie będzie miała problemów. Natomiast wiem, że inni instruktorzy w naszym kraju i poza naszym krajem też tak zaczynają wprowadzać już te elementy właśnie wchodzenia w trochę innych warunkach. Jeżeli masz jacket, czy tam nawet twinset, wystarczy, że położysz ten sprzęt na ławeczce w łodzi, założysz całość i wskakujesz, tak? A tu jednak system sidemountowy został stworzony po to, żeby móc sobie przypiąć najpierw jedną, potem przypiąć sobie drugą. Jeżeli zrobisz to na łodzi, można, są takie sposoby, tego sposobu też uczę, w momencie, kiedy musimy zrobić tak zwany direct descent, czyli bezpośrednie zanurzenie, ale musimy pamiętać o delikatnych szczegółach. Tak jak powiedziałem, diabeł tkwi w szczególe, czyli tu ten know-how jest nieodzowne, trzeba to mieć, tak? Ale takim już tego, co rozumiem, takim plusem, przynajmniej dla mnie takiego sidemountu jest to, że nie trzeba tego tachać i iść na plerach, tylko sobie zostawiam w wodzie, na spokojnie wchodzę, spokojnie się podpinam. No tak, ale tak jak ci powiedziałem, teraz mówimy o wchodzeniu z łodzi. Czasami się okazuje, że nie można wejść do wody i zawiesić sobie, czasami masz falę, dwie, trzy, pamiętam na Lanzarotę z Riba musieliśmy robić nurkowania, a tam fale 2-metrowe były na pewno. No to trzeba też mieć opanowane wchodzenie do wody w takich warunkach. Albo przeprosić się z backmountem. Dlatego ja cały czas, Kamil, mówię, że oczywiście zgadzam się z tymi opiniami backmountowców, że SideMount nie nadaje się do nurkowania z łodzi, ale cały czas pod warunkiem SideMount nie nadaje się do nurkowania z łodzi w momencie, kiedy nie przećwiczyłeś technik wchodzenia do wody innych niż te, które są technikami standardowymi. Takimi jak ja to nazywam meksykańskie wchodzenie, czyli cenota, tak, woda do pasa i zakładamy sobie bez rękawiczek, tak, bo cieplutka woda, lewą, potem prawą butlę. To wchodzenie do wody z łodzi jednak wymaga większego przygotowania, już takiego nie tylko mentalnego, ale też praktycznego. To, co jest w podręcznikach różnych organizacji, nie tylko w tej, której ja szkolę, bardzo mi się podoba, dlatego że tam często mamy użyte takie zdanie: SideMount to jest typowo kurs manualny. I tak naprawdę to jest typowy kurs manualny. Tu trzeba wytrenować ręce. To jest tak, to jest tak jak gra na pianinie? Gra na pianinie, tak, dokładnie to samo, Ja od razu mówię kursantom, słuchajcie, nie ma takiej możliwości, jeżeli ty wcześniej nie pracowałeś z karabinkami, jeżeli ty wcześniej pracowałeś tylko z jacketem i z backmountem, na początku na pewno będzie to dla ciebie trudne. Ale z drugiej strony, jak rozmawiam z kursantami, z innymi instruktorami, do których przyszedł na przykład
kursant side-mountowy, który ma dobrze opanowany side-mount i potem robi na przykład, nie wiem, nurkowania back-mountowe, jakieś extended range, czyli wiesz, jakieś kursy dekompresyjne, to ta osoba już nie ma problemu ze stage'ami, dlatego że już to karabinkowanie ma opanowane do perfekcji. Więc taki nurek side-mountowy rzeczywiście moim zdaniem jest bardzo wyszkolony nurek side-mountowy i taki, który ćwiczy bez przerwy, jest rewelacyjnie przygotowany do swoich nurkowań. Okej, to powiedz mi, żeby zacząć z side-mountem, to jakieś podstawowe OWD, czy można tak od razu z To znaczy według organizacji, które znam, no wymagania nie są zbyt wysokie, to jest kilkadziesiąt nurkowań i w zależności od organizacji oczywiście i kurs OWD. Znam nawet jedną organizację, gdzie dopuszczalne jest robienie kursu OWD w side-mouncie. Moim zdaniem nie jest to dobry pomysł. Przynajmniej jeżeli chodzi o, no wiesz, no wyobraź sobie, że tu oprócz tego, że masz oddychać z automatu, wypluwać automat, znajdować automat, trzymać trym, to jeszcze musisz zarządzać gazem i wymieniać automaty. Moim zdaniem jest to za trudne na początek. Przynajmniej to jest moje prywatne zdanie. Każdy wybiera swój własny kurs i jeżeli zdecyduje się na taki kurs tej właśnie organizacji, która to proponuje, to jest jego sprawa. Natomiast ja generalnie przed rozpoczęciem kursu, szczerze Ci Kamil powiem, pytam kursantów, jakie mają doświadczenie w suchym skafandrze, jeżeli chcą realizować ten kurs w suchym skafandrze, bo uważam, że przyjście na kurs side-mountowy bezpośrednio po kursie suchego skafandra nie ma sensu, bo to jest jeszcze ciągle walka z suchym skafandrem, a my się już tam musimy koncentrować na innych rzeczach. No i pytam też, jaka jest pływalność tej osoby. Oczywiście, tu wiesz, to jest wszystko sprawa subiektywna, bo osobie może się wydawać, że jest super. No tak. Co ja rozumiem przez pojęcie pływalności? To znaczy umiejętność na przykład zatrzymania się w wodzie wtedy, kiedy się chce, pływania do tyłu, przynajmniej takiego, które umożliwia zatrzymanie się, no i umiejętność wykonywania czynności w tej pływalności neutralnej, tak? Bo to, że my się zatrzymamy, ktoś nam zrobi super zdjęcie, to jest jedna rzecz, ale wiesz, tu trzeba będzie cały czas operować, tak? Trzeba będzie cały czas ruszać rękoma, wydobywać manometry, zmieniać automaty, dawać butlę do przodu, z tego słynie sidemount, tak? Że możemy te butle odczepić, dać przed siebie, stać się troszkę bardziej węższym i tak dalej, i tak dalej. No w sumie mam znajomych, którzy właśnie u Ciebie byli na szkoleniu i po chyba kilkunastu latach pływania w backmouncie Twinach zdecydowali się na side-mount. O, widzisz, dziękuję. Okay. Mam nadzieję, że Cię mnie polecili, ale powiedzieli, że idź do niego. Zresztą coś tam, zanim zaczęliśmy nagrywanie naszej rozmowy, coś tam wspominałeś, że u Michura się długo siedzi na platformie. Tak, właśnie mówili, że u Ciebie się długo siedzi na platformie i się właśnie długo trenuje. Tak? Ja mówię, czemu na platformie? Przede wszystkim, rozpoczynamy tak naprawdę, wiesz, ja jestem zwolennikiem zasady, że zanim zaczniemy coś robić na głębokości, to trzeba to umieć zrobić na wodzie płytkiej, tak? Dlaczego? Nie tylko dlatego, że na wodzie płytkiej mamy ewentualnie jakiś, wiesz, krótką drogę do wyjścia na zewnątrz, żeby się zaczęło coś kiełbasić. Natomiast generalnie wszyscy wiemy o tym, że wtedy różnice ciśnień są bardzo wysokie na tych małych głębokościach i każdy delikatny błąd, to jest system OC, tak? Czyli każdy błąd oddechowy powoduje albo opadnięcie, albo pójście do góry. I uważam, zresztą po raz kolejny pojawia się nazwisko. Steve Bogart sam to mówił na każdym kroku. Mówił, że najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, że trening w wodzie płytkiej jest najlepszym treningiem, jaki możemy mieć. Mówię tu o treningu skillsów, tak? No tak. No bo wiesz, jeżeli coś zrobię na 2, 3, 4 metrach, to już na 15, na 20 metrach nie będę miał z tym żadnego problemu. Znaczy generalnie też, jak to się mówi, nie walczysz z głębokością, może ze strachem, możesz się skupić na, nie wiem, wizura jest lepsza. To tam wiesz, różnie z tym bywa z tą wizurą, natomiast wiesz, zauważ, że nawet jeżeli mamy 2 butle i wykonujemy skillsy, wykonujemy ćwiczenia, no to wtedy to zużycie jest trochę większe i wtedy, jeżeli mam takiego kursanta, a woda jest w miarę ciepła, czyli nie ma tam 2 stopni, to możemy nawet być godzinę 20, godzinę 30 i to jest z pożytkiem dla nas obojgu, tak? Ja jestem pewien, że mój kursant potrafi wykonać te czynności, jestem przeciwny, nie wiem, realizowaniu danego ćwiczenia, przebiciu piątki, dobra, udało Ci się to raz zrobić, dla mnie nauczenie się danej czynności to jest przynajmniej kilka razy. Jestem w stanie to zrobić, dobrze i to rozumiem, że możemy dać haczyk, tak tik przy tej czynności udało się ją zrealizować. To ile takie side-mountowe szkolenie trwa? To znaczy u mnie, to są 2 długie dni, bo to są 4 nurkowania,
2 długie dni. No, długie, mówię poważnie długie. No teraz skończyłem kurs i byliśmy o 8:15, skończyliśmy o godzinie 20:06, a koparki były otwarte do 20:00. Pan Jacek, którego serdecznie pozdrawiam, może kiedyś nas posłucha, który jest tam panem, który bije gazy i zamyka koparki, znowu powiedział, no jak zwykle Michura, ty jak zwykle jesteś spóźniony. Okay? W tym wypadku był to tak naprawdę błąd taki, wiesz, taki, że wyszliśmy z wody drugi raz, pytałem kursanta, która godzina, on spojrzał na komputer, powiedział 18:20, a w rzeczywistości była 19:20, bo nie przestawił czasu. No i się trochę zagadaliśmy. Ale to, tak jak mówię, no to są to ciężkie 2 dni. Poprzedzam te 2 dni jeszcze naszym takim spotkaniem online. Uważam, że takie spotkanie online, Kamil, i to bardzo dobrze, nawet gdybym, ja się zajmuję tylko kursami sidemountowymi, ale nawet gdybym robił też inne kursy, jest świetne, dlatego, że poznajemy się trochę z tym klientem, tak? Z tym nurkiem poznajemy, ja bardzo lubię pytać o to, jakie są oczekiwania tej osoby, no dlaczego sidemount tak naprawdę? I są różne odpowiedzi, tak? No bo boli mnie krzyż, okej? No to wiadomo wtedy wiesz, umieszczanie tych butli w wodzie, ciężar, no bo chcę mieć niezależne 2 źródła gazu, mam problem z dojściem w backmouncie do manifoldu. Bo fajnie się wygląda. Okej, szczerze, to był mój argument, zanim zacząłem nurkować w sidemouncie, zawsze dla mnie to było, wiesz, wygląda super. Oczywiście pod warunkiem, że wygląda super. Tak? No. Tam dobrze powiążesz. Jak się tam dobrze powiążesz. No i to spotkanie online też jak gdyby klaruje nam sytuację. Ja też mówię im też o wadach. Staram się być szczery z tymi osobami, że to nie tylko super wygląd, nie tylko dojście fajne do zaworów, nie tylko ochrona samego zaworu i 1. stopnia, bo chronią je, one są pod naszymi pachami, prawda? Więc tu nie ma możliwości, że uderzymy, tak jak w przypadku backmounta manifoldem o strop, czy tam o jakąś część metalową jakiegoś wraku, tylko jak uderzymy, to uderzymy się w ramię. Czyli zamiast zepsuć. Tak jest, zamiast zepsuć. Urwiemy rękę. Tak, urwiemy sobie rękę, no więc wiesz. Ale sprzęt jest drogi. Ale sprzęt jest drogi. No. Więc, ale też mówię im o tych wszystkich wadach, które samego kursu, że to zanim się zacznie pływać świetnie, zanim się zacznie wyglądać cudownie, zanim się to opanuje, to trzeba trochę pracy poświęcić. No i dlatego spotkałem się też z taką opinią, i to niedawno, że u Michura te kursy to są takie za szczegółowe. No ja powiem ci dlaczego tak. No ja generalnie jestem, jeżeli chodzi o nurkowanie przynajmniej, bo moja żona twierdzi inaczej, w życiu codziennym, ale jeżeli chodzi o nurkowanie, jestem perfekcjonistą, tak? Więc u mnie musi wszystko ładnie wyglądać, u mnie musi wszystko być poukładane fajnie, ale system sidemountowy taki właśnie jest, że on nie wybacza takich nawet delikatnych niedomówień. Na przykład węże inflacyjne, tak? To zawsze mnie zdumiewa, że spotykam takie osoby, które wydały tam jakieś, wiesz, pieniądze na uprzęże, na automaty, na butle, a potem na przykład wąż inflacyjny jest źle dobrany, bo jest za długi, i mało osób wie, że, mam nadzieję, że teraz więcej, że jednak te węże inflacyjne, one też stabilizują nam butle, tak? Więc fajnie byłoby mieć dobrane odpowiednio. Ja na przykład w opcji, jak realizuję kurs, to ja w cenie kursu pożyczam sprzęt. Jeżeli ktoś nie ma swojego, to ja go pożyczam i tam nie biorę żadnych pieniędzy za to dodatkowych, ale nie tylko dlatego, żeby ten kurs był bardziej atrakcyjny, ale moim zdaniem kupowanie tego sprzętu, zwłaszcza automatów i długości węży przed samym kursem nie jest dobrym pomysłem, bo się może okazać, że ten wąż jest na przykład za długi, który kupi, po co wydawać 2 razy, zrobił mnie kurs, będzie miał do przetestowania 2-3 długości tego węża i się okaże, który jest najlepszy dla tej osoby, bo każdy z nas jest inny, nawet jak popatrzymy na siebie teraz, jestem innej budowy ciała niż ty, u ciebie musiałbym mieć inne węże pewnie inflacyjne. Na przykład samy taki szczegół jak zawór dodawczy suchego skafandra, jeżeli go mamy na środku, to musi być inny wąż inflacyjny suchego skafandra, jeżeli go mamy na prawej piersi inny, jeżeli na lewej piersi inny. Długość power inflatora też, są różne długości power inflatora i też w zależności od budowy ciała, długości tego power inflatora musimy zmienić wąż inflacyjny. Więc to są takie szczegóły, o których ja się nie dziwię ludziom, po prostu nie mają pojęcia, że coś takiego istnieje, i żeby zaoszczędzić im trochę tych wydatków, no to wtedy w tej ofercie mam na przykład to wypożyczenie sprzętu, tak? Czyli tak naprawdę ten kurs 2,5 dnia, bo tak. Długo pod wodą. Tak, długo pod wodą. Powiem ci, jak wygląda pierwszy dzień. Pierwszy dzień jest taki, że spotykamy się, już ten praktyczny dzień, tak? Pierwszy dzień rozpoczyna się ustawianie uprzęży. Naprawdę to jest taka czynność, którą trzeba zrealizować doskonale. Ale czy to się zdobywa takie umiejętności
potem zmiany tej uprzęży, typu umiem się zawiązać na, nie wiem, na piankę. Tak jest. Na to zwracam szczególną uwagę i mówię od razu, słuchajcie, to nie może tak wyglądać, że ja przychodzę, a Michur to mi to na pewno dobrze ustawi. No właśnie. Tak, ustawi. Moja myśl. Ustawi. Tak, nie rusz, bo zepsujesz. Tylko każda rzecz, którą ustawiam, staram się, żeby wyjaśniać, słuchaj, gdyby w przyszłości okazało się, że zmienisz docieplenie, gdyby w przyszłości okazało się, że zmienisz ustawienia z suchego skafandra na piankę, pamiętaj, jeżeli zauważysz u siebie na filmie, bądź gdzieś tam w lustrze, bądź sam u siebie zauważysz, że ta butla, czy ten automat, czy ten zawór ustawia się nie tak, jak się ustawiał, musisz wiedzieć, jakich zmian dokonać. To jest takie właśnie, szczerze powiem, byli u mnie instruktorzy, którzy sami to powiedzieli. Słuchaj, Michur, ja wiem, że ja bym się tego nauczył, ja bym to sam zrobił. Ja wiem, bo to są dobrzy nurkowie. Tylko po cholerę ja mam tracić pół roku na to, żeby to ustawiać. Jak wolę przyjść do ciebie na ten kurs i potem już będę wiedział, bo to znowu, nauczę się tych trików, tak? Więc to jest ważne. Potem co? Potem patrzymy, przeglądamy automaty, mówimy o tych automatach, dlaczego takie automaty i mówimy, jakie są marki automatów, które automaty odpadają. Tu nie chodzi o markę, tylko z racji swojej struktury. Tak? Każdy automat w tym systemie, o którym ja mówię, w tym hogartianowskim, to musi być automat z obrotową głowicą. Tłumaczę, dlaczego musi być z obrotową głowicą. Tłumaczę, dlaczego na przykład przerabiane automaty bez obrotowej głowicy to tak naprawdę jest rzecz, która w przypadku podania długiego węża może okazać się bardzo niebezpieczna. I staram się, żeby wszystko to, co ja mówię, było zawsze wyjaśniane. Zresztą mam taki układ, możesz zapytać nawet swoich kolegów, którzy mieli ze mną kurs, że u mnie na kursie nie ma czegoś takiego jak głupie pytanie. Bo mnie się może wydawać, że to jest oczywista oczywistość. Ta druga osoba, coś jej tam powiedziałem, co tam gadam, przecież mój instruktor mówił inaczej i namawiam do tego, słuchajcie, my musimy mieć wspólny dialog na tym kursie. Każdą rzecz, którą wam mówię, ja muszę w jakiś sposób wytłumaczyć. Jeżeli nie potrafię tego zrobić, oznacza to, że możecie mi powiedzieć, Michur, dobra, daj sobie spokój i tak będę robił po swojemu, tak? No bo jeżeli nie potrafię przekonać w jakiś sposób, czy to werbalnie, czy to potem pod wodą, bardzo często pod wodą potem to wychodzi, że jednak była racja, no to nie ma sensu słuchać tej rady, która tak naprawdę może się okazać radą nietrafioną, tak? Więc atmosfera jest bardzo ważna, kursant przede wszystkim musi mieć szacunek do tej osoby i zaufać tej osobie. Jest kilka takich rzeczy, które mogą na początku wydawać się, albo niepotrzebne, albo w ogóle przesadne, a potem pod woda weryfikuje. Dla mnie taką niepotrzebną rzeczą, którą zadałem instruktorowi, było, a po cholerę mam tą maskę pod wodą ściągać. Już nie potem ją zakładam, żeby tam ściągać. Tak? Takich ekstremalnych pomysłów nie ma, na szczęście. Ale wyjaśnij mi dlaczego. Ale ci wyjaśnił. I przekonał, może pod wodą ci też pokazał, tak, że może się coś takiego stać, jak kopnięcie płetwą przez kolegę. Pierwsza myśl, po co mam coś jak założyłem, nie? Dokładnie tak. Więc, to fajnie. Mówiliśmy też trochę o sprzęcie, że 2 butle, 2 automaty, 2 manometry, jakaś uprząż, czyli to, co mam w backmountie, totalnie się nie nadaje? Jeżeli masz uprząż backmountową, możesz, tak naprawdę co to jest sidemount? Bo to jest przyczepiona butla z prawej strony, przyczepiona butla z lewej strony, tak? Więc gdybyś się uparł, to możesz sobie taką uprząż sam zrobić, tak? Tylko po co ją robić sam? Jak firmy, o których wspomniałem wcześniej, specjalizują się w tym sprzęcie. Ja mam takie motto życiowe, pewnie twoje jest podobne, nie stać mnie na tanie rzeczy. Nie stać mnie na tanie rzeczy. Ja, jeżeli coś robić, to robić coś porządnie. Słuchaj, same na przykład paski, które mam na swoich butlach, one nie są tanie, to jest taka firma niepolska, ale ja wydałem na te paski jakieś tam pieniądze 4 lata temu i ja do dziś ich używam i do dziś jestem z nich zadowolony. I na przykład nie wiem, miałbym zamiast tych pasków, miałbym zrobione rzeczy z bungee. Przy każdym nurkowaniu, robię trochę tych nurkowań, czy to sam gdzieś tam, czy tam z kursantami, za każdym razem miałbym się denerwować, że to mi nie działa tak, jak ja chcę, to wiesz, wydam raz i potem jestem szczęśliwy i wszystkie nurkowania są okej, tak? Więc oczywiście możesz, patrz, to nie jest tak, że jak masz automat backmountowy, może się okazać, że ten automat backmountowy ma obrotową głowicę, na przykład Apex DST. Tylko trzeba będzie węże wymienić. Tylko trzeba będzie węże wymienić. Nawet się może okazać, że ten wąż czarny, który masz jako twój, on ma chyba wtedy tam w standardzie, nie wiem jak teraz Apex sprzedaje, 75 chyba centymetrów, on ci, patrzę na ciebie teraz, Kamil, wydaje mi się, że będzie ci pasował jako wąż krótki do lewego automatu. Więc to nie wszystko od razu
jest, wiesz, do wymiany, więc, ale po to jest instruktor, żeby to wyjaśnił i powiedział, na przykład po takim kursie, słuchaj, to co masz, nada się, tylko musisz dokupić to czy tamto, a to niestety będziesz musiał zmienić, nie? No tak, bo już sobie myślę, że dokupić 2 razy 2 automaty, 2 manometry. No, ale przecież masz to... jeden manometr, nie? Więc nie trzeba kupować 2, tylko kupujesz jeden, no ale trzeba wiedzieć na Ale musi być taki sam. No okej, powiedzmy, że Żeby fajnie... ładnie wyglądało. O, żeby ładnie wyglądało, powiedzmy. Natomiast, wiesz, taka, przepraszam za kolokwializm, taka pierdołka, wąż HP, tak? Wąż HP, który powinien, moim skromnym zdaniem, mieć od 18 do 20 cm na manometrze. Jeżeli korzystamy z węży mifleksyjnych, no to ten wąż mifleksyjny, on się nie usztywnia na butli i wtedy, wiesz, jak nurek zaczyna szukać tego manometru, to on jest albo za butlą, albo pomiędzy ciałem i butlą, albo tam, gdzie ma być. Więc natomiast w momencie, kiedy kupimy wąż HP gruby, na gumie, to się okazuje, że on jest po usztywnieniu zawsze w tym samym miejscu, gdzie go szukamy. No i skąd takie rzeczy ma wiedzieć osoba, która jeszcze nigdy nie miała do czynienia z side mountem, tak? No w internecie pewnie tego nie zobaczysz. Nie zobaczysz. Ale to ciekawe. To są faktycznie takie pierdółki, tak. a jednak robią robotę. Side mount. Mówimy sobie o tym sprzęcie, uprzęże, tam jeszcze jakieś, nie wiem, bungee, sznurki, linki, bo to zawsze tam się ze znajomymi śmialiśmy, że to jest kurs wiązania się. No tak, generalnie wiesz, generalnie te uprzęże, które są teraz jak gdyby topowymi, one jak gdyby już trochę ograniczały ilość tych gumek, Pamiętam X-Deep Classic, do dziś używam i bardzo lubię używać tego worka, bo to jest worek, który tak naprawdę po prawej stronie ma 2 gumy, po lewej stronie ma 2 gumy, a potem jeszcze na dole ma gumę kroczną, tak? No i wiesz, dużo osób, które to widziały po raz pierwszy, mówią, kurczę, bele, worek na gumkach, a potem jeszcze masz dwie gumy, lupy na uprzęży, żeby przypinać butle, więc wiesz, gumkowiec przyjechał, tak? No ale teraz mamy na rynku takie uprzęże, gdzie jakby ta ilość tych gum jest ograniczona. Natomiast wiesz, gumy bungee, które są na uprzęży, które służą do przymocowania górnej części butli, czyli tam, gdzie zawór, no to jest obowiązkowa jednak rzecz w side mouncie. Natomiast potem już przypinanie stage'y, bo wiesz pewnie, że w side mouncie nie ogranicza nas tylko do nurkowania z 2 butlami, ale można robić z większą ilością butli. Ja wiem, chyba idziecie na rekord, to więcej butli na siebie założy. No nie idziemy, generalnie to... Widziałem takie bombowce pływające. No tak, można być nieskromnym raz, dobra. No ja założyłem 10. Pamiętam, że wiesz, wiadomo, że to nie jest do nurkowania. Wszystkich, którzy są krytykami tego, co zrobiłem, od razu mówię, macie rację, to się nie nadaje do nurkowania. Chciałeś po prostu posiedzieć tydzień na koparkach. Nie, to po prostu wiesz, ja jestem takim człowiekiem, który daje sobie wyzwania różne, nie? Na przykład tak samo było z tym pływaniem do boku. Ktoś tam napisał na Facebooku, że nie można pływać do boku, no to się zażarłem, powiedziałem, kurde, muszę spróbować, czy rzeczywiście nie da się. Da się. Tak samo z tymi butlami, ile to można na siebie założyć? Założyć można te 10, założyłem to sam, filmowałem siebie wtedy też sam, do tyłu dało się pływać, nie ma problemu, natomiast jakby wartość takiego nurkowania znikła, bo w życiu bym się nie odważył na takie nurkowanie już, wiesz, poważniejsze. To samo dotyczy 8 butli, ale już 6, powiem Ci szczerze, czuję się bardzo swobodnie z 6 butlami. Ma już to zastosowanie w nurkowaniach trimixowych i bardzo fajnie się w tym pływa. A jak się wtedy ogarnąć, która butla do czego? To jest również 6 butli, 6 automatów. Do tego służą ręce, czyli identyfikujemy je przejeżdżając po butlach i już wiesz, nawet nie patrząc na te butle, jeżeli zaczynam od butli lewej na przykład, zjeżdżam ręką na dół, to znaczy, że ten stage, który jest pod tą butlą, to jest ten stage, który sobie założyłem, tak? A kolejny trzeci to jest ten stage, który sobie założyłem. Dobrze, trzeba się ubrać, żeby nie pomylić. No tak, oczywiście, to się robi na kursach. To znaczy, wiesz, nie ma czegoś takiego jak kurs side-mountowy na 6 butli, dlatego ja to mam w ofercie jakby warsztatów multi-stage, bo żadna ze znanych mi agencji nie stworzyła takiego kursu. Takim kursem, uważam, po tym kursie podstawowym to jest kurs techniczny. I tu też, wiesz, spotkałem się z takim zarzutem, że kurde, co to ten tech sidemount, to przecież przyczepianie sobie tylko tych butli stage'owych, nie, tam 3. i 4. Nie do końca tak jest, dlatego, że jednak stage side-mountowy jest inaczej skonfigurowany niż stage back-mountowy. Trzeba o tym wiedzieć, i techniki podpinania są inne. Jeżeli chcemy, żeby nasze butle podstawowe były streamlined, czyli ładnie ułożone wzdłuż, tak jak mówisz, żeby ładnie wyglądały wzdłuż ciała i chcemy, żeby to samo dotyczyło tej butli stage'owej, to niestety coś za coś, trzeba się tego nauczyć. Ja pamiętam, zaczynałem jako backmountowy nurek,
nurkowałem wtedy z butlą 15, jak mi przyszedł instruktor i powiedział mi, dam ci stage'a, to dla mnie podpięcie tego stage'a to było może pierwsze 2 minuty miałem jakiś problem, a potem już robiłem to bez problemu. Natomiast podpytaj ludzi, którzy nurkują i ładnie wyglądają i mają wszystko pięknie poukładane, ergonomicznie, jeżeli chodzi o sidemount, trochę to czasu jednak wymaga i trochę takiego znowu know-howu. No, poza tym ten kurs też przygotowuje jak gdyby do bycia już takim idealnym kandydatem do kursów dekompresyjnych. Wiesz, to zostało wprowadzone, ten kurs Tech Side Mount, bo on ci nie daje ci uprawnień nurkowania dekompresyjnego, ale wyobraź sobie teraz instruktora, który jest instruktorem dekompresyjnym i dostaje na kursie 2 osoby. Zapisały się do niego na kurs. Jedna osoba to jest backmountowiec w Twinsecie, a druga osoba to jest sidemountowiec. No i teraz oni mają założyć stage'a. No to gwarantuję ci, że ten backmountowiec zrobi to szybciutko, a ten sidemountowiec będzie się z tym na plecy niech sobie rzuci. No właśnie, więc po to jest, żeby jakby wyrównać szanse tych nurków, którzy mają aspiracje techniczne. Nie? Wrócę jeszcze do konfiguracji dwubutlowej, no bo w backmouncie jest prosto, wszystko podpinamy pod jedną butlę. I suchy skafander, i jacket i tak dalej. A tu mam 2 butle. Jest jakaś zasada, czy lewą do czegoś, prawą do czegoś? Tak, oczywiście. Przede wszystkim najpierw zakładamy lewą butlę, dlatego że lewa butla ma wąż krótki. Potem zakładamy prawą butlę i prawa butla ma wąż długi, więc ten długi idzie ci nad wąż krótki. Gdybyś zrobił to na odwrót, wtedy przy konieczności podania długiego węża, no jest zaplątanie węża, tak? Czyli tego węża nie podasz tak, jak się powinno go robić. Tutaj też taka ciekawostka, widzisz, związana z długim wężem i karabinkiem na długim wężu, bo mówiłeś mi o tych takich niuansach malutkich. Tak. Pamiętam, robiłem kursy w Bahrajnie, no i tam był też taki instruktor techniczny i podchodzi do mojego kursanta i zaczyna po arabsku z nim rozmawiać. Tak, ja potem się... i to był instruktor GUI, okej? Ja potem przychodzę i pytam się, a widziałem po minie, że coś tam chyba mnie obgadywali, okej? No i przychodzę i pytam się tego mojego kursanta, i co tam się dowiedziałeś? No, bo on mnie opieprzył, że ja miałem karabinek zrywalny, a mówi mi, że w backmouncie na długim wężu ma być niezrywalny, czyli ten słynny, fajny węzełek techniczny. No i wtedy wiesz, ja się trochę tak zaśmiałem, bo wiedziałem, o co chodzi i spotkaliśmy się potem wspólnie w restauracji i rozmawialiśmy z tym instruktorem, no i wyjaśniłem, słuchaj stary, bo to jest tak, że jak wy nurkujecie w backmouncie, to nawet jak masz długi wąż, to go trzymasz cały czas w buzi. W momencie, kiedy go następuje konieczność podania tego długiego węża, no to wyciągasz go z buzi, bo go zawsze masz w buzi, go podajesz, a sobie wkładasz ten rezerwowy automat. My, zarządzając gazem, oddychamy trochę z lewej, trochę z prawej, trochę z lewej, trochę z prawej. Więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którym momencie zabraknie gazu nurkowi backmountowemu. Możemy wtedy być na prawym, wtedy ta procedura będzie taka sama, jak w przypadku nurkowania w backmouncie, ale możemy być wtedy na lewym. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na taką sytuację, kiedy my się będziemy męczyć z odpytaniem karabinka, bo może akurat być zimno, możemy akurat gdzieś tam wpiąć karabinek w karabinek na przykład na prawym daringu i nie będzie chciał zejść, więc trzeba go wtedy zerwać. Dlatego ten karabinek musi być zrywalny. I widzisz, i to jest taka, wiesz, taka pierdołka, a jednak jest różnica pomiędzy backmountem i sidemountem. To się różni, wiesz, i jest na to wytłumaczenie, czyli backmountowiec jak najbardziej jak chce, niezrywalny, ale sidemountowiec koniecznie zrywalny karabinek na długim wężu. Mówiłeś, że przepinacie się raz jednej, raz drugiej butli, to rozumiem, żeby się trymować, tak? To nie tylko trymować, bo wiesz, takie moje sprytne pytanie, głupie pytanie generalnie, chociaż głupich pytań nie ma, na samym początku, jak robimy sobie te zajęcia online, czyli co, jak zarządzamy tym gazem, jak myślicie? Czyli co, mamy 2 butle? Bo jeszcze wracając do tego, pamiętaj, prawa butla zasila ci, według tego, jak my nurkujemy, tak? Według tych standardów, prawa butla zasila ci wężem inflacyjnym Suez skafander, a lewa zasila ci BCD. Okay? Czyli co, kochani moi, zaczynamy z prawej butli, tak? Oddychamy, wydychamy wszystko. Wydychamy wszystko i wracamy na lewą. No i to jest takie pierwsze pytanie. No i bardzo często się zdarza, że kursant mówi, nie robimy tak, a ja się pytam, dlaczego? Bo wtedy wydychamy wszystko z prawej butli, czyli będziemy mieć zaburzenie trymu bocznego. Bo jeszcze w sidemouncie jest coś takiego jak trym boczny, oprócz trymu przód-tył. Przechylać będzie na lewą stronę, bo w lewej butli będzie dużo więcej gazu, a tu już nie będzie nic. Natomiast generalnie chodzi o to, że w przypadku
złego zarządzania tego typu. Wyobraź sobie, że teraz na 35 metrach wszystko wywaliłeś z tej prawej butli, podpływa do ciebie nurek i chce od ciebie gaz. Ty mu dasz ten prawy wąż, tylko on już nie będzie miał z czego oddychać. Czym oddychać tak naprawdę. Tak. Okay? No więc musimy zarządzać tym gazem odpowiednio. Oczywiście na tych poziomach, wiesz, sidemountu rekreacyjnego, to tam to zostawiamy sobie tyle w butli, ile w nurkowaniu rekreacyjnym, czyli tak wiesz, 50-50 w jednej i drugiej, to tak jest 100 bar tak naprawdę, które ci zostaje. Natomiast no, już w tych nurkowaniach takich bardziej zaawansowanych to mamy zasadę 1/3, tak? Albo już w nurkowaniach extended range rock bottom. Okay? Więc to są już trochę inne zarządzania tym gazem. Musimy go więcej zostawić. Natomiast w nurkowaniu rekreacyjnym, dwubutlowym, gdzieś tam wiesz, do 30 metrów, 40, no to te 50-50. Tak zmieniamy te butle oddychając tak, nie wiem, co 15 minut, czy powiedzmy, nie wiem, co 10 bar. To znaczy, wiesz co, ja jestem zwolennikiem jednak, chociaż wiem, że są różne techniki, zwolennikiem jednak polegania na manometrach, tak? Więc znaczy, brzmi logicznie, moim zdaniem. No, brzmi logicznie, tym bardziej, że oczywiście można, wiesz, można powiedzieć, dobra, jak ja już czuję, że to denko, bo nie mówiliśmy o gatunkach, rodzajach butli, których się używa, jak chcesz, to możemy o tym pogadać. Zdecydowanie. Natomiast tutaj, wszystko też zależy od tego, w jakiej wodzie nurkujemy, na jakiej głębokości, tak? No bo wiesz, jak nurkujemy do 20-25 metrów, to takie 20 bar różnicy pomiędzy jedną i drugą jest łatwe do zrealizowania, bo to wiesz, no nie zużywamy tego bardzo dużo, tego gazu, ale jak idziesz na przykład na jakieś głębokości większe, typu 40-50 metrów, no to jakbyś zmieniał co 20 bar, to nic byś więcej nie robił, tylko zmieniał automaty, nie? Więc sobie można tam te odległości pozwiększać. Ja znam osoby, które nurkują, wiesz, tam w jaskiniach meksykańskich i które słyną z tego, że no, nie wszystkie oczywiście, ale są takie, które mają średnią głębokość 2-3 metrów nawet, no to sobie zmieniają co 5 bar. Spytasz mnie jak? No, jak jest w połowie wskazówki, to wtedy zmienia, żeby mieć co robić, nie? No tak. No, więc wiesz, znam takich. To wróćmy do tych rodzajów butli w takim razie. No właśnie, no wiesz, no to ja ciebie zapytam. Załóżmy kandydata do kursu sidemountowego. Dobra, jak byłeś na nurkowisku, to widziałeś nurków z jakimi butlami w większości przypadków? Pewnie ci chodzi o rodzaj dna? Chodzi mi o butle aluminiowe bądź stalowe. Tak, ja już wiem. Aluminiowe, stalowe, z płaskim dnem albo okrągłym dnem. No okej. I malowane, i niemalowane. No właśnie, wiesz, no generalnie jeżeli chodzi o denko, to tylko w przypadku stalowych mamy te okrągłe, natomiast aluminiowe są zawsze płaskie. No ale jak na twój pierwszy taki, no gdybym ja ci zadał pytanie, to których butli jest więcej, tych aluminiowych czy stalowych? No tych takich zaokrąglonych. Jednak? No. No to ja uważam jednak, że większość ludzi nurkuje w butlach aluminiowych. Żeby nie było, absolutnie nie jestem osobą, która mówi, butle takie są lepsze, a takie są gorsze. Tylko trzeba znać ich zalety i wady. Tak? Zacznijmy od wad butli aluminiowych, to będzie ciekawe. Okay? No butla aluminiowa przede wszystkim, jak biorę butle aluminiowe, to co muszę? Wziąć więcej balastu. Tak? One na powierzchni są w większości przypadków cięższe niż butle stalowe. No, aluminiówka waży 14,5, taka wiesz, na przykład Luxfer, tak? 14,5, 11,1, a taka stalówka może ważyć 13,6, 14, 14,2. Są też butle stalowe lekkie, tak zwane faberki, bardzo fajne butle, w sidemouncie się super spisują, 12,2 kg. No więc na powierzchni, ale w wodzie, uwaga, denko staje się pozytywne. To trzeba rozróżnić, bo ludzie, jakby ta butla idzie do góry, to pewnie jakby ją teraz puścił, to ona mi wyskoczy na powierzchnię. Ja to mierzyłem bo to w ramach walki z nudą i sobie założyłem na przykład, ściągnąłem, prawą butlę z automatem na niej, z długim wężem i na przykład w wodzie słodkiej ona stała się neutralna, czyli była przede mną i się w ogóle nie ruszała przy 30 barach. Patrz, dopiero neutralna przy 30 barach. To oznacza, że jakby miała 50 bar, to gdybym ją puścił z platformy, to i tak by spadła. Spadłaby z zaworem i pierwszym stopniem na dół, ale denkiem do góry, tak? Tak. Więc, a to samo robiłem w Chorwacji i tam mi wyszło chyba 65, bo jest zasolenie, tak? Czyli 65 bar. No więc to trzeba wiedzieć, że my nie mówimy w przypadku butli aluminiowych o tym, że ta butla staje się pozytywna, tylko jej denko staje się pozytywne. Jak się staje pozytywne, to trzeba o to denko zadbać. Czyli w momencie, kiedy ono idzie do góry, no to trzeba to przepiąć, czyli znowu jest robota. Tak? To już mamy dwie wady. Nie dość, że cięższe na powierzchni. Kolejna wada to jest to, że one mają 11,1, a nie 12 jak większość butli stalowych, a do tego dochodzi nam jeszcze to denko, o które trzeba zadbać. No, same wady na razie. Ja ci przed chwilą powiedziałem, że butle aluminiowe są w świecie samiotowym preferowane. Dobra, jedziemy teraz zalety butli stalowych. No to butla stalowa przy butli... Aha, jeszcze jedna wada aluminiówki, trzeba wziąć więcej do wody, balastu. No zdecydowanie. Co przy butli stalowej się nie zdarza, tak? Przy butli stalowej może wziąć mniej balastu niż przy aluminiówkach, czyli znowu jesteś lżejszy. No kurde, znowu zaleta, a konto butli stalowych. No i potem co?
butle stalowe, jak masz ciężkie butle stalowe, to raz założysz tak naprawdę, no i ci zwisają i nie musisz niczego przepinać. Tak No jest. super. No dobra, to teraz przejdźmy do konkretów. Powiedz mi, Kamil, widziałeś kiedyś nurka technicznego ze stage'ami, który miałby stage stalowe? Ja widziałem, ale większość, zgodzimy się, używa butli stage'owych z gazami dekompresyjnymi, ale w butlach aluminiowych. No dlatego, bo są te butle, lepiej się nim manewruje, tak? Więc, a po co my korzystamy z sidemountu? Powiedzieliśmy, jedna z zalet to jest to, że można swobodnie manewrować butlami, tak? Dać je sobie przed siebie, i tak dalej, i tak dalej. Z butlą stalową oczywiście jest do zrealizowania, natomiast przy ciężkiej butli stalowej robi się to, ale już nie ma tej przyjemności, no bo trzeba walczyć jednak z tą pływalnością tej butli, bo ona będzie powodowała to, że pójdziemy, że cała butla pójdzie nam na dno, będziemy musieli ją gonić, tak? No, więc da się to zrobić, natomiast nie jest to tak przyjemne jak w sidemouncie. Jaka zaleta butli aluminiowych? To teraz myślę podam zaletę killer. Okay? Zaleta killer jest taka, dostępność butli aluminiowych na świecie. No co z tego, że ja się nauczę w Polsce nurkować na butlach stalowych, ale pojadę sobie do Mekki nurkowania sidemountowego, czyli Meksyku, gdzie uświadczenie butli stalowej graniczy z cudem, tak? Ponieważ mamy tą Halocline, czyli te jaskinie są z wodą słoną często, no to unika się. Afryka cała, popularny Egipt. No, gdzie tam znajdziemy butlę stalową? Azja, gdzie tam znajdziemy butlę stalową? Czyli jeżeli ktoś planuje nurkować nie tylko w Polsce, no to uważam, że warto byłoby się nauczyć nurkować w butlach aluminiowych, bo one właśnie powodują to, że musimy trochę więcej wiedzieć o tych butlach i wiedzieć, co z nimi robić, żeby... Ale jak się je okiełzna, to tak jest, fajniejsze. dlatego ja w ogóle uważam, że robienie kursów w butlach aluminiowych, no, to jest moje zdanie, panowie instruktorzy, jeżeli mnie słuchacie, jeżeli macie inne zdanie, ja się też z nim zgadzam od razu, okay? Ja podchodzę tak do tego, że jeżeli kogoś nauczę nurkować butli aluminiowej, to ta osoba będzie miała mniej problemów z przejściem na butle stalowe niż na odwrót. Niż na odwrót. Więc tak to jest. Ale tak jak mówię, jeżeli ktoś uważa, dobra, będę tylko kamieniołomy, gdzieś tam polskie wraki na Bałtyku, nie będę nigdzie jeździł, butla stalowa jest super. No jasne. Jeszcze takie jedno pytanie, bo gdzieś tam z nim spotkałem, oczywiście na naszym magicznym Facebooku. Skoro mam 2 butle, to czy ja mogę mieć różne gazy w tych butlach, czy jednak te same? No nie, pamiętaj, że tu jest zarządzanie, tak? Okay? Więc wyobraź sobie, że 20 bar oddychasz powietrzem, a potem przechodzisz na Nitrox 36. No nie, ten sam gaz w jednej i drugiej butli. Chyba, że ktoś po prostu był pewnie bez kursu i chciał lecieć najpierw na lewej, potem gdzieś na prawej. To znaczy, wiesz, ja nie twierdzę, że coś się stanie, tak? Natomiast, wiesz, zasada jest jedna, mamy ten sam gaz w butli prawej i lewej. Butla lewa i prawa jest przez całe nurkowanie odkręcona. Czyli tu nie ma czegoś takiego, że w momencie, kiedy przestaję oddychać z butli, zakręcam, czy tam przechodzę na drugą i zakręcam. No. A to trzeba pewnie pilnować automatu, żeby tam się nie wzbudziły czy coś. No to do tego mamy specjalne ćwiczenia. W momencie wzbudzenia automatu nurek sidemountowym musi sobie z tym poradzić. Okay? Czyli mamy tak naprawdę 2 metody, przynajmniej w tej organizacji, której ja uczę. W momencie, kiedy leci nam z automatu, z którego oddycham, identyfikujesz automat, z którego oddychasz, bo to też bardzo istotna kwestia, bo wiesz, no, płynąc tak naprawdę musisz zawsze być 100% pewny, że to nie moje bąbelki. Że to jest na przykład lewy automat, albo to jest prawy automat. Do tego służy na przykład kątówka. Kątówka na lewym automacie, tak jak L, tak? Kątówka to jest lewy automat, a automat z karabinkiem to prawy automat. Więc w momencie jakiej sytuacji, jakiejś takiej, gdzie konieczne jest zidentyfikowanie automatu, bierzesz prawą rączkę, dotykasz tego łączenia 2. stopnia i jeżeli jest kątówka, to znaczy, że jesteś na lewej butli, a jeżeli nie ma, to znaczy, że jesteś na prawej butli. I teraz załóżmy, że czujesz, że masz free throw z automatu, z którego oddychasz, widzisz, słyszysz bąble i czujesz na zębach, no to wtedy prawa rączka idzie na to przy 2. stopniu automatu, czujesz kątówkę, to znaczy, że trzeba zakręcić lewą butlę. I teraz pierwsza metoda to jest zakręcenie lewej butli i na przykład przejście na butlę przeciwną, w tym wypadku prawą. Druga metoda to jest też, zaczyna się tak samo, czyli zakręcamy lewą butlę, ale sobie dawkujemy tego gazu, czyli potrzebuję wziąć oddech, odkręcam delikatnie, zakręcam i wydycham. Bardzo fajna metoda. Zauważ, że ta metoda tak naprawdę daje nam dużo więcej możliwości. Bo znowu pan Logartz, psychologiczne podejście do nurkowania. Jeżeli zakręcisz sobie butlę, to tak naprawdę mózg to może w sytuacji stresowej odebrać jako już ta butla już nie istnieje, tam już nie ma gazu, a tam przecież jest gaz. Jest, okay? Czyli zakręcam sobie to. I druga rzecz,
to jest taka, że jak zakręcisz butlę całkowicie i przejdziesz na drugi automat, to nie masz zasilania tego źródła wyporu, która zasila butla. Czyli jeżeli to była prawa butla zasilona, no to nie ma zasilania swojego skafandra. A przy tej metodzie dawkowania, to się nazywa po angielsku fluttering, nie? Takie ruszanie skrzydełkami, no to masz zasilanie, tak? Ale teraz rozumiem, czemu to jest kurs manualny. No bo jest. Tu wymacać, tu zakręcić, tak, tu wymacać, tu zakręcić. Wiesz co, no wiadomo, że na początku bardzo często widzę bardzo szerokie oczy, tak? Ale tu chodzi o to, żeby ten, ja zawsze mówię na kursie, słuchajcie, to, że my to robimy cały czas, że ja wam tam przyciskam te bypassy, to jest po to, żeby ten mózg i ta pamięć ruchowa się wykształtowała. Jak coś się dzieje, to idzie prawa ręka na zidentyfikowanie automatu i potem odpowiednie działania. Zależy od tego, jaki jest fakt. No tak. No. Super. Będzie dużo wiedzy o tym SideMountie. No jest, a to jest dopiero początek, Kamil. A już gadamy godzinę. No. Także naprawdę mega wiedza, mi się podoba. Podoba mi się stwierdzenie, że kurs sidemountowy to kurs manualny. Jak to jest, tak jest, oczywiście, że tak. Także co, dzięki ci za wystąpienie w odcinku. Dziękuję Mam bardzo. nadzieję, że się spotkamy kiedyś na kursie w takim razie. Dzięki bardzo. Jak do tego dorosnę. Kamil, przemiło było, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Okay? I kursantów. I może przyszłych kursantów. Dziękuję bardzo. Dzięki. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.